Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam Państwa na kolejne wideo z serii Środa z Fusion 360 Pro Tips. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego Państwo nie robicie. Filmy z Fusion 360 będą się pojawiać co środę. I oczywiście, jeżeli byliby Państwo zainteresowani Fusion 360, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Dane kontaktowe znajdują się w opisie do tego wideo. A przechodząc już do tematu, dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować kolejną nowość w Fusion 360, czyli tak możliwość konfiguracji swojego modelu. Pewnie ci z Państwa, którzy już zaktualizowali Fusiona, mogli zauważyć, że tutaj w menu pojawiła się opcja Configure i ona właśnie pozwala nam tworzyć kolejne konfiguracje naszego modelu. Przejdźmy już do tematu. Zrobimy sobie szkic na jakiejś płaszczyźnie. Niech to będzie prostokąt. Zmienimy sobie tryb na prostokąt z środka i napiszemy sobie, że szerokość tego prostokątu równa się 100, domyślnie milimetry. Drugi wymiar oczywiście jeszcze zrobimy sobie długość równa się 200 pędzy. Na środku zrobimy sobie okrąg i wpiszemy, że średnica tego okręgu to się równa 50. Zakończymy ten szkic i zrobimy sobie wyciągnięcie tego profilu na wysokość to się równa 50. Dodatkowo zrobimy sobie zaokrąglenia wszystkich 4 krawędzi bocznych i wpiszemy sobie wartość tego zaokrąglenia promieni to się równa 5. OK. I w ten oto sposób powstał nasz model. Teraz spróbujemy sobie stworzyć kilka konfiguracji. Jak to się robi? Wchodzimy tutaj w opcję Configure i zobaczcie Państwo, że całe okno zostało teraz otoczone taką niebieską linią. Troszeczkę tak, jeżeli mieli Państwo okazję pracować ze złożeniami i z elementami, które były wczytane z zewnątrz, to jest tak troszkę jak Edit in Place. Wtedy jak wchodziło się w edycję takiego komponentu, to tutaj pojawiała się opcja Edit in Place i mogliśmy edytować zewnętrzny komponent jakby z poziomu złożenia. Tutaj w tej chwili mamy właśnie konfigurację. Jak ta konfiguracja działa? Generalnie rzecz biorąc, otworzyła nam się tabela konfiguracyjna i wszystkie rzeczy, które my gdzieś możemy sobie konfigurować, świecą się w tej chwili na niebiesko. I proszę zobaczyć, jak taką konfigurację się tworzy. Na przykład ze szkicu chciałbym wyciągnąć sobie 3 parametry: szerokość, długość i średnica. Dlatego ja też tworząc szkic od razu nazywałem te parametry, bo gdyby nie to, no to miałbym tutaj jakiś parametr D1, D2, D3, tak to od razu wiemy, o co chodzi. Klikam OK. Dodatkowo z wyciągnięcia chciałbym wyciągnąć sobie dystans, czyli wysokość, i z zaokrąglenia chciałbym wyciągnąć sobie, czy te zaokrąglenia w ogóle mają być, a jeżeli mają być, to jaki ma być ich promień. OK. I w tej chwili wyciągnęliśmy sobie wszystkie parametry, które gdzieś nas interesują, do takiej tabelki konfiguracyjnej. Powiedzmy, że chcielibyśmy stworzyć 4 konfiguracje tego modelu. Zróbmy sobie 4, pyk. Znaczy w sumie będzie 5, tak? Chcemy stworzyć 4 nowe. No i konfiguracja pierwsza. Oczywiście ja mogę zmienić jej nazwę z konfiguracja C1. Niech będzie miała 150 na 250. Średnica otworu niech będzie 100. Wysokość niech będzie tylko 10 i promień 25. Pyk. Klikamy dwukrotnie, generuje nam się taka konfiguracja. Przechodzimy do konfiguracji C2. Tu od razu pozmieniam już z góry te wszystkie nazwy. Pyk. Rename C4. Rename C5. No i zróbmy, że tutaj na przykład niech ta druga to będzie ta domyślna, trzecia niech to będzie domyślna, ale w ogóle bez promienia, czwartą zrobimy sobie jakąś mniejszą, czyli na przykład 80 na 100. Zmniejszymy też otwór w środku, ale zrobimy go grubszą
i z dużym promieniem. I tu przepiszemy, ale tutaj 200, tu sobie damy 60, ale promień zrobimy ledwo widoczny 2 mm. I proszę zobaczyć, że tutaj przechodząc po poszczególnych tych opcjach generują nam się konfiguracje. W momencie, gdy ja to zamknę, to tutaj pojawia nam się dodatkowa zakładka, która pozwala nam wybrać odpowiednią konfigurację naszego modelu. Co byśmy mogli jeszcze zrobić? No na przykład moglibyśmy powiązać konfigurację z odpowiednim wyglądem. Jak to zrobić? Zamiast klikać w konfigurację tutaj, na każdy jakby feature, który daje się konfigurować, można kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Configure. Od razu tutaj wyskakują nam parametry możliwe do konfiguracji i na przykład moglibyśmy tutaj zrobić konfigurację wyglądu. OK. Pojawia się tutaj taka dodatkowa zakładka i pojawia się tutaj motyw 1. Jaki ten nasz materiał ma być? W tej chwili to jest materiał from physical material, ale proszę zobaczyć, że jak tu wejdę sobie w appearances, mogę na przykład dodać kolor czerwony i teraz będę miał tutaj możliwą opcję czerwoną. Dodam sobie jeszcze motyw drugi, którym zostawimy from physical material i te motywy pojawiły się tutaj jako appearance, czyli jako dodatkowy parametr, jako kolejna kolumna naszego konfiguratora. No i ja tutaj mogę dodać, że konfiguracja C1 ma motyw numer 1, C2 motyw numer 2 i tak dalej. No i proszę zobaczyć, że teraz kolejne zmiany powodują też zmianę kolorku. W takim dużym skrócie ogólnym tłumaczenie, jak ta konfiguracja działa, to by było na tyle. A ja tutaj przygotowałem sobie jeszcze taki model, który jest troszkę bardziej, że tak powiem, sensowny, czyli takie zastosowanie tej funkcjonalności w prawdziwym życiu. Proszę zobaczyć, mam stworzone takie drzwi, które są mocno uniwersalne. To znaczy, mocowanie na zawias znajduje się zarówno z lewej strony drzwi, jak i z prawej strony drzwi. Tak samo klamka znajduje się z lewej, jakby podfrezowanie pod klamkę, otwory pod mocowanie zamka znajdują się z lewej strony, jak i z prawej strony. Dodatkowo w tym modelu znajdują się takie okienka i te okienka mogą być pełne albo mogą być też puste. No i chciałbym przygotować taki konfigurator gotowego produktu, czyli będziemy mieli jeden model, będziemy mogli konfigurować, czy mają być to drzwi lewe, czy mają to być drzwi prawe, ile ma być tych okienek, czy te okienka w ogóle mają występować. Proszę zobaczyć, jak ja to robię. Wchodzę sobie tutaj tak samo w Configure i teraz muszę przejść od lewej do prawej przez moją przeglądarkę i wyciągnąć sobie wszystkie parametry, które sterują poszczególnymi funkcjami. Pierwsze wyciągnięcie było to po prostu wyciągnięcie kształtu drzwi. Oczywiście mógłbym też dodać jakieś sterowanie wymiarami gabarytowymi, ale akurat nie chciałem aż tak komplikować tego przykładu. Tutaj ja sobie ponazywałem odpowiednie wyciągnięcia, których chcę użyć. Proszę zobaczyć, tu jest jakiś extrude 2, ale tutaj już jest extrude lewe, więc chciałbym to lewe wyciągnąć. Kolejny prawe. Też bym chciał sobie możliwość wyłączenia tej opcji wyciągnąć jako parametr sterowany. Znowu jakieś lewe, znowu jakieś lewe, tutaj lewe. Proszę zobaczyć, prawe, prawe. Oczywiście jak klikam, to mniej więcej widzę, o co konkretnie chodzi. To akurat jest otwór pod zamek. OK. Teraz tak. Kolejny parametr to jest wnęka, czyli czy w ogóle ją chcę. I szyk, quantity po osi 1, ilość wnęk. Proszę zobaczyć, szyba, suppression, czyli czy chcę szybę i szyk, ile tych szyb ma być. OK. W ten oto sposób wyciągnąłem sobie wszystkie potrzebne parametry i znowu stwórzmy sobie na przykład 5 konfiguracji i nazwijmy je sobie odpowiednio, tak? Czyli to będą drzwi lewe, w której będziemy mieli 5 wnęk i okienek będziemy mieli 3. Później zrobimy sobie drzwi lewe z 4 okienkami, przepraszam, 4 wnękami i z zerową liczbą okienek. Rename.
Znowu drzwi lewe, wnęk 0, okien 0. Drzwi prawe, wnęk 4, okienek 3. Rename. Drzwi prawe, wnęk 5, okienek, a zróbmy 5. Dobra. I ostatnia. Rename. Drzwi prawe, wnęk 5, albo wnęk zróbmy 3, a okienek zróbmy... Nie było takiej konfiguracji. 1. No i co my teraz musimy zrobić? Jeżeli przejdziemy sobie na konfigurację pierwszą, to proszę zobaczyć, że mam tak. To są drzwi lewe, więc wszędzie, gdzie jest opcja prawe, ja sobie to jeszcze spróbuję rozwinąć bardziej, tylko już nie, tutaj trzeba dobrze złapać. Wszędzie, gdzie jest opcja prawe, klikam, żeby wygasić daną funkcjonalność. Następnie patrzę sobie, że chcę mieć wnękę i chcę mieć tych wnęk 5, czyli tu się zgadza. Chcę mieć szybę i chcę mieć szyb 3. To samo robię tutaj dla wszystkich drzwi lewych, jeżeli chodzi o znaczenie prawych, więc ja sobie od razu je tutaj powyłączam. Dobra, i patrzymy. Wnęk chcę mieć 4, okien, szybek nie chcę mieć wcale. Wnęk 0 i szyb 0, czyli wnęki wyłączone, szyby wyłączone. Wnęk, dobra, teraz są drzwi prawe, czyli musimy tak samo powyłączać funkcje, które dotyczą się drzwi lewych. Idziemy po kolei. OK. I jedziemy sobie po kolei. Wnęk 4, okien 3, czyli wnęk 4, okienek 3. Wnęk 5, okien 5. I wnęk 3, okien 1. Wnęk 3, okien 1. I w tej chwili zamykam taki konfiguratorek. No i patrzymy po kolei. Pierwsze drzwi lewe. Proszę zobaczyć. Z tej strony mamy zawias, miejsce pod zawias. Z drugiej strony miejsca pod zawias nie ma. Za to z drugiej strony znajduje się nasza wnęka pod klamkę. Mamy również 5 wnęk i 3 okienka. Przechodzę dalej. Druga konfiguracja. Proszę zobaczyć. Drzwi tak samo lewe, mamy klamkę po jednej stronie. Wnęk 4, 0 okien. Idąc sobie dalej, drzwi pełne, tak? Czyli powyłączane wnęki i okienka. Następnie drzwi prawe, zamek przeskoczył na drugą stronę, zawiasy pojawiły się po dobrej stronie, wnęk 4, okienek 3. Kolejna konfiguracja, wnęk 5, okienek 5, drzwi prawe i ostatnia konfiguracja, wnęk 3, okienko 1, drzwi prawe. W momencie, gdy ja zapiszę taki element jako konfigurowalny, przejdziemy sobie do naszego tutaj modelu drugiego, go też zapiszemy i powiedzmy, że chcielibyśmy te drzwi wstawić tutaj do tego drugiego modelu. Niech one się zapiszą. OK. Przeciągamy i w tym momencie program pyta nas, którą konfigurację modelu chcemy wczytać. Powiedzmy, że ja bym chciał wczytać drzwi prawe, wnęk 5, okienek 5. OK. Dajemy programowi chwileczkę czasu i drzwi pojawiają się w podzłożeniu. Czyli jak Państwo widzicie, jesteśmy w stanie przygotować sobie takie w pełni konfigurowalne modele, które później wstawimy. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do kontaktu, dane w opisie i zapraszam na przyszłotygodniowy film również w środę. Do zobaczenia. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.